Chciałbym przedstawić swój układ wzorowany na pomysłach z internetu. Układ na tablicę panelu słonecznego, która automatycznie ma się obracać i dostosowywać do kąta padania światła. Układ zasilany jest z przetwornicy, napięcie 5V. Sercem tego układu jest układ Arduino, w tym przypadku Leonardo. I mamy też płytę czujników opartą o 4 fotorezystory umieszczone w narożach. Całość płyty jest osadzona na 2 serwomechanizmach, które są sterowane przez układ Arduino. Serwomechanizmy umożliwiają poruszanie się płyty w 2 płaszczyznach, w płaszczyźnie poziomej i w płaszczyźnie pionowej. Ograniczono kąty wychylenia w tych płaszczyznach, aby ta tablica nie obracała się dookoła swojej osi i nie uległa zniszczeniu. Cały układ jest bardzo prosty. Sterowanie odbywa się w oparciu o porównywanie oświetlenia padającego na pary fotorezystorów. Fotorezystory górne, fotorezystory dolne, fotorezystory prawe oraz fotorezystory lewe. Kilkukrotnie dokonywane są porównania ilości światła, które pada na te pary rezystorów, i w zależności od tego wykonywany jest odpowiedni ruch tablicy. Ponad te wszystkie funkcje, o których powiedziałem, wykorzystana została także funkcja czułości, aby układ nie powodował drgań takich jednokątowych czy jednostopniowych, dwustopniowych przesunięć w kolejnych krokach działania mikroprocesora. Badana jest różnica pomiędzy naświetleniem dolnych i górnych oraz lewych i prawych fotorezystorów, i jeśli ta różnica jest w tym przypadku większa od 20, dopiero wtedy wykonywany jest ruch. Jeśli ta różnica jest mniejsza od 20, to oczywiście układ pozostaje w stanie stabilnym. No i teraz może krótka prezentacja. Tutaj już można było zauważyć, że nawet w tak słabo oświetlonych warunkach, jakie mamy w tej chwili, jestem co prawda przy oknie, ale jest bardzo zachmurzona pogoda, nie ma słońca i widać wyraźnie, że nawet niewielkie przysłonięcia rezystorów ręką powodują akcję tego układu. No, teraz może pokażę jakieś większe źródło światła i zademonstruję, jak ten układ podąża za zmieniającym się oświetleniem. Układ jest zasilany z zewnętrznego źródła zasilania. Nie może być zasilany z USB z samej płytki Arduino, ponieważ serwomechanizmy wymagają większego prądu. On się szczególnie jest wysoki w momencie, kiedy
dochodzimy do granicznych kątów wychylenia serwomechanizmów. Cały układ jest prototypem, który będzie wykorzystany do prawdziwego ogniwa solarnego. Mam zamiar dokupić ogniwa i wykonać układ ładowania jakichś drobnych urządzeń elektrycznych w oparciu o tą energię słoneczną. No i to chyba tyle na temat działania tego układu. Oczywiście jeśli bym zakupił czujnik kierunku i siły wiatru, no to jeszcze można uzupełnić szkic o testowanie tego kierunku i ustawianie tablicy pod odpowiednim kątem w stosunku do kierunku wiatru. No ale to już są jakieś tam drobiazgi, szczegóły, o które można wzbogacać cały układ. Tyle na ten temat. Dziękuję.